Machu Picchu było zbudowane w XV wieku i wyobraźcie sobie, że konkwistadorzy jak tutaj przybyli, to w ogóle nie odkryli tego, bo nie byli w stanie. Tutaj najwyżej mieszkał szefów, władca i wódz. Im niżej, tym gorzej, prawda? Tym większy plebs. Oprócz tego pięknego widoku, który wam pokażę, to wam powiem, jak tutaj przyjechać po taniości, najtaniej jak się da. Skurczybyki lubili po prostu robić. Robić. Coś niesamowitego. To było wow. To było aż takie dziwne. Tak jakby się z nami komunikował. No. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Ósma 20, siedzimy w autobusie, wszystko to jest strasznie porąbane i ciężkie do ogarnięcia, bardzo dużo jest tych ludzi chyba po prostu, więc no jedziemy na Machu Picchu. Słuchajcie, koszt takiego autobusu jest $12 w jedną stronę, z powrotem jest również 12, ale jak nie kupicie tego autobusu, który jest owszem drogi, bo jedzie chyba tylko 20 minut, no to niestety będziecie musieli iść na nogach pod tą górę, prawie na pionowej ścianie i to jest spacerek około 2 godzin. Więc musicie wyjść jakieś 2-2,5 godziny przed waszą wejściówką. Wejściówka jest na godzinę, to nie jest bilet open. Ogólnie no to chyba przez ilość zainteresowanych jest to takie naprawdę trochę wszystko naciągane. Weszliśmy. Trzeba mieć ze sobą dowody osobiste, paszporty najlepiej. Paszporty to jest obowiązujący dokument człowieka za granicą własnego kraju, więc raczej paszporty. Powiem wam teraz, oprócz tego pięknego widoku, który wam pokażę, to wam powiem, jak tutaj przyjechać po taniości, najtaniej jak się da. Najtaniej jak się da to jest z Cusco. Trzeba wziąć sobie autobus, który jedzie około 5-6 godzin i kosztuje jakieś 60 soli, czyli jakieś 60 zł, 66. Potem macie 2 godzinki na piechotkę, żeby dojść do tej miejscowości Machu Picchu, w której jesteśmy od wczoraj. Jak już jesteście w Machu Picchu, to nie jesteście zobligowani do niczego więcej, oprócz kupienia w tym miasteczku biletów. Bilety są po 152 sole, czyli jakieś 160-170 zł od osoby. Dzieci 70 soli, czyli jakieś tam 75 zł. I potem musicie być na miejscu na czas. Jeżeli jesteście w super kondycji, to będziecie szli jakieś 2-2,5 godziny. Jeżeli jesteście w średniej kondycji, to będziecie szli 3 godziny. Jak jesteście w słabej kondycji, to musicie zainwestować w bilet na autobus, tak jak my. I bilet na autobus kosztuje tyle, co wam pokazywałem w autobusie, czyli $12 od osoby w jedną stronę. Można kupić w jedną za 12 i zejść w te 2,5-3 godziny, nawet ze słabą kondycją, lub kupić w 2 strony za $24. Dzieci $12 w 2 strony, $6 w jedną stronę. I tyle. Słuchajcie, 20% całego Machu Picchu jest zrekonstruowane, a 80% jest oryginalne. O Machu Picchu, jak się można domyślić, jak dzielili kraje, troszkę się sprzeczali wszyscy. I Boliwia, i Brazylia, i Peru. No i jest w Peru. Co wam powiem, to wam powiem. Tu są ogródki były, najprawdopodobniej, czyli po prostu tutaj sobie, no oni tu musieli być w miarę samowystarczalni, prawda, no bo oni są turbo wysoko, więc muszą tu być w miarę samowystarczalni, dlatego no tutaj mieli tarasowanie i ogródeczki swoje. W tym biurze
biletowym, to jest jakoś tak śmiesznie, że to jest w jednej cenie. Jedno jest z Inca Bridge, a drugie bez Inca Bridge, ale w jednym możesz mieć różne kółka, 1, 2, 3, 4, a w zielonym pakiecie możesz mieć 1, 2 i Inca Bridge, czyli tu gdzie idziemy, ale tak z drugiej strony ten 1 i 2 podobno to jest pełne kółko jakby, więc ja naprawdę tego nie kumam. I nikt nie potrafił tego do końca wytłumaczyć. Na przykład na czerwone nie było miejsca, a na zielone było. I jak mi ktoś tłumaczy, a gdzie jest różnica? No to ma pan Inca Bridge. No dobra, ale dlaczego tracę jakby te 2 kółka, 3 i 4, więc co mnie ominia? Oni mówią, no to jest podobne, bo pełna wycieczka to jest kółko tam, nie wiem, drugie. Ja nic wtedy nie rozumiem. A tu śmierdzi szczochem, czyli tutaj ludzie się idą wyszczać. Myślałem, że to ty za mną idzie, że to jakaś kobieta. Która jak się odezwała, się zorientowałem. Widzicie? Ja mam cyrkut 1 lub 2 plus ta Inca Bridge. A ver, aquí está Lucas, Claudia. I Julio. Y vamos, ya un nombre, un apellido, edad, sexo, nacionalidad, hora y día. Todo tres, ¿sí? Sí, yes. Gracias. Tylko uwaga, bo tu już nie ma murka, a jest tak z 10 metrów na oko. Chyba już blisko. Uważaj, bo tu kupy. Kogo to są kupy? Nie wiem, pewnie jakiś lam. A może te kupy, co Uważaj, robią tu te też. kwadratowe kupy? Łombaty? No, Nie są. I tyle, żeśmy szli po to? to jest most? Tak. No nie widzisz? 3 patyki leżą. Jakbyście chcieli dopłacić do Inca Bridge, no to ciekawe jest to, jak to jest zbudowane, że to tak naprawdę na skalę są nabudowane tutaj, wiecie, kamieni, ale sam bridge, czyli most, to jest taki, no, mocno na wyrost bym go nazwał. 3 patyki i koniec. Po hiszpańsku most to puente. Puente jest tutaj, tak? I to się gdzieś tam łączy z innymi 2 drogami. Dlatego Inkowie tutaj zbudowali tak, żeby mogli przejść tymi skałami i połączyć się z innymi drogami. Beka, nie? Skurczybyki lubili po prostu robić. Robić. No bo wleźć na taką górę, żeby robić, jak można na dole. Tylko z drugiej strony oni sobie tu żyli jak pączki w maśle i podejrzewam, że nikt ich tu nie atakował, bo nawet nie wiedzieli, że tam są. Piękne są te góry. Bardzo ładne mają te skały. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Słuchajcie, co się przed chwilą wydarzyło. Miałem wyłączoną kamerę, bo stwierdziłem, że nie będę nagrywał w 2 strony. Latał koło nas koliber, ale także stałem ja na przykład z Klaudią, to latał koło nas pomiędzy nami. Tak nas okrążał kilka razy i zawisł w powietrzu w tej odległości koło mnie. Pozwolił mi na siebie popatrzeć, tak no nie wiem, z 5 sekund, że naprawdę mogliśmy się mu przyjrzeć i wisiał w powietrzu koło nas, tak no tu, w tej odległości. Coś niesamowitego. Śliczny był. To było wow. To było aż takie dziwne. Tak jakby się z nami komunikował. No. Może to zwiastun ciąży, Klaudia? Żeby być w ciąży, to trzeba nad tym coś działać, a my tak licho trochę, co? Ajajaj. Idziemy dalej. Patrzcie, 100 noga. Jaka wielka.
Są tacy jakby wyznawcy w ogóle tej kultury Inków. Kupują sobie koszulki z Machu Picchu, sikają po nogach, że tutaj będą. Ja oczywiście się cieszę, bo to jest przepiękne. Natomiast wyznawcą Inków nie będę. Uważam, że to byli bardzo po prostu interesujący ludzie. Nie bojący się pracy, świetni budowniczy, świetni strategzy, dlatego że tutaj się ukryć było zajebiście dobrze. No i mieli taras z pięknym widokiem, prawda? Czyli pani agentka nieruchomości na pewno tu miała co robić. Nieruchomości na pewno tutaj mogły być drogie. Nie wiem, jak wtedy się tym rozliczali, czy po prostu każdy budował sobie i tyle. Na pewno jakaś tam hierarchia była, czy cena, czy hierarchia, nie wiem. Całe to Machu Picchu jest do 1999 metra do 2400. I tam najbardziej dolna jest mniej więcej na 2000. Jeżeli chodzi o te tarasy, to po prostu jest bardzo dużo tych tarasów. Setki tych tarasów. One się też zawalały, ale też miały wręcz odprowadzanie wody. Natomiast jak je układali je tak, że wielkie kamienie, potem drobniejsze kamienie, żwir, piach i na wierzch w ogóle z dołu przytargali tutaj ziemię uprawną, bo była za słaba ta tutejsza, więc nosili tą ziemię na te tarasy z dołu. No i oczywiście Machu Picchu było głównie takim sanktuarium, w sensie pełniło taką rolę duchowo-zarządczo-obronną. Mianowicie tutaj było tylko ludzie, którzy byli potrzebni do obsługi tego, tacy normalni ludzie, którzy tu mieszkali, ale ogólnie tutaj byli głównie władcy, księża, duchowni, no i ludzie potrzebni do obsługi tego wszystkiego. Machu Picchu było zbudowane w XV wieku i wyobraźcie sobie, że konkwistadorze jak tutaj przybyli, to w ogóle nie odkryli tego, bo nie byli w stanie. Mieli gdzieś jakiś zarys na jakichś tam mapach czy w kronikach, że coś takiego istnieje, ale nie mogli tego znaleźć. Znaleźli to dopiero w 1911 roku amerykańscy ludzie, dzięki temu, że z językiem quechua na ramieniu szli i po prostu od miejscowych się dowiedzieli, gdzie to jest. 50 lat wcześniej odkrył to jakiś Niemiec, ale nie rozsławił tego. Natomiast bardzo dużo zrabowali, ale w porozumieniu z rządem z Limy, tutejszym Peru, i bardzo dużo zrabowali i wywieźli do Europy. Najwyższe miejsce było miejscem świętym i w ogóle nietykalnym. Podejrzewam, że było to tam. Natomiast tutaj najwyżej mieszkał szefów, władca i wódz. Im niżej, tym gorzej, prawda? Tym większy plebs. Tutaj było ten cały government na górze, a na dole to były domy mieszkalne. To miasto było zamieszkałe około 80 lat i poszli stąd w pizdu, bo podobno się w innych rejonach miast inkowych źle działo i musieli troszkę jakby iść na ratunek. Zostawili to i poszli, mieszkali tu około 80 lat. Więc jak myślę, jak na tyle roboty, to stosunkowo krótko. Były tutaj też zwierzęta, lamy, ale też znaleźli też na przykład psy w grobowcach, przy ludziach. Dlatego wnioskować, że byli tacy towarzysze na drugą stronę mocy. A oprócz tego znaleźli prehistoryczne zwierzęta tutaj pochowane, które wyginęły wiele lat wcześniej, na przykład jakiegoś szczura peruwiańskiego czy jakiegoś. Aha, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o medycynę i tak jakość życia, mieli dużo mniej złamań kości, jeśli chodzi o grobowce, niż jacykolwiek inni ludzie zamieszkujący Amerykę Południową, inne cywilizacje, ale zginęli najprawdopodobniej z powodu ospy, która była tutaj przywieziona przez Europejczyków, natomiast na długo przed konkwistadorami, lub ewentualnie jest druga teoria, że z powodów żywnościowych. Pewnie się nie dowiemy. Troszkę się pomyliłem, tam to najwyższe to jest, oni to nazywają 3 okna, a tutaj jest świątynia Słońca. Myślę, że jestem w domu szefuncia, bo to tak wysoko. Julian, ogarnij się, no to jest człowieku, to ma ileś tam lat, no. Ja idę tędy. Chodź najpierw tędy. I tam koło świątyni też był chyba taki urząd miasta, że tam wódz chyba przyjmował tych wizytantów i tam też był taki zarząd chyba, z tego co zrozumiałem. Czyli nie najwyżej, ale jak spodziewam się najwyżej to on mieszkał, ale to są moje domysły. To na górze to jest zegar słoneczny. Wtedy wiedzieli, kiedy jest południe i mierzali sobie godziny, także mądrzy ludzie.
To jest rodzaj stadionu, dlatego że jak były jakieś wystąpienia, przemówienia, to były tu, dlatego że tu jest idealna akustyka. Jak klaśniecie, to jest piękne echo. I tutaj były imprezy, przemówienia, wystąpienia, generalnie taki stadion. Piękna rzecz. Tu też są takie budynki bardziej gospodarcze, mieszkalne, dla zwierząt. Teraz tego nie zauważycie, dlatego że są chmury, ale Inkowie sobie po prostu zrobili obrazek ze skały. Mianowicie ta skała jest wyżłobiona w ten sposób, aby tworzyła kopię gór za nią. Ciekawe, nie? Tam jest gorąco, a tutaj jest wręcz zimno. Wiedzieli, co robią. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że aktualna nazwa to jest Machu Picchu i pochodzi troszkę z prastarego języka, bodajże Machu to jest wzgórza, Picchu to jest z hiszpańskiego już, to oznacza wierzchołek góry jakby. Natomiast pierwotna nazwa Pierwotna jego nazwa to jest Patayacta, tak, czyli stopień i miasto, z dwóch słów to się tak składa, elegancko. Ma to sens, bo tutaj są same stopnie i pełno tarasów. no i jest miasto. I jest to miasto, tak. Are you from Poland? Yes. We're from Australia. Oh, She's Polish extraction. really? Nice to meet you. Long way. So I can understand a little bit what you're saying. Oh, okay. So we must be careful what we say. Yeah, well, sometimes we use the bad words, you know, because no one understands us here. Ta wycieczka przebiega tak od najfajniejszych widoków chyba do coraz bardziej takich przeciętnych, chociaż z drugiej strony jesteśmy już coraz bardziej obyci z tymi widokami, no bo jesteśmy tu długo, prawda? Ale na przykład tu jest ładnie. A to jest ta droga. Autobusy właśnie cisną. Faktycznie wygląda to spektakularnie. Chciałbym zauważyć ilość tych tarasów i to, jak to się tu prezentuje. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Największe badania archeologiczne, jakie zostały poczynione dzięki National Geographic. I coś tam podsłyszałem trochę któregoś przewodnika, że trochę się stali ich zakładnikami przez chwilę. Jakoś to już się chyba dotarło aktualnie, ale tam było trochę kwasów oczywiście przez to, jak można się domyślać, skoro chodzi o grubszy hajs. Jak się przypatrzycie, to tutaj jest głowa kondora, a tutaj są niby skrzydła. Jedno i drugie skrzydło. I to jest otwarte tylko w jakichś godzinach. Stał tutaj zostawiony kawałek takiego rozpieprzonego troszeczkę wszystkiego, a mianowicie po to, że podobno jeszcze 100 lat temu przed rekonstruowaniem bardzo duża część Machu Picchu wyglądała właśnie tak. Po to zostało to zostawione, trochę tam podparte, żeby się nie rozsypywało dalej, ale żeby pokazać, co zostało zrobione w tym czasie. Ogólnie to wracamy już do pociągu. Do autobusu. Czyli do kampera, do autobusu. Będziemy jechać. Kupujemy sobie coś na drogę i będzie fajnie, bo będziemy jechać kamperem. Dobra, kochani, już kończymy. Nara. Czyli piątaka na końcu świata. Wycieczka powoli dobiega końca, jak Julek powiedział. Zapraszam do oglądania końcówki i wsiadamy do autobusu. Muszę wam powiedzieć, że nienawidzę tych płaszczów przeciwdeszczowych z takiego wora. Dla mnie jest to katastrofa. Wolę zmoknąć. Jak już mam, no to założę, no bo pada. A nie mamy drugich ciuchów, bo Julkowi wzięliśmy zapasowe, a sobie nie. Stwierdziliśmy, że założymy czyste w kamperze i nie będziemy tego dźwigać. Bo tu do autobusu, tu z autobusu, tu chodzić szukać hotelu. I teraz tak pada, że nie wiem, czy ta wycieczka się wam będzie dalej podobać, ta końcówka. Tu jeszcze można się przejść po ścieżce 3 i 4, ale my nie mam na nią biletu. Salida, czyli wyjście. Zwiedziliśmy razem z wami całe Machu Picchu. Będziecie wiedzieć, czy chcecie tu przyjechać, albo stwierdzicie, że już nie musicie. W tak kultowym miejscu jak Machu Picchu nie omieszkam przykleić, skoro jest taka opcja. Przybij piątaka na końcu świata. Na Machu Picchu! Klaudio! Machu Picchu! Wsiadamy do autobusu, bo jesteśmy leniwymi dziadami i kupiliśmy bilety. Do zobaczenia. Aha, a ojca? Na
tanta miseria y dolor. Mozo Pacha, Pachamama. Los pueblos casados ya están de tanta miseria y dolor. Mozo Pacha, Pachamama. No i wracamy z Machu Picchu. Właśnie jedziemy sobie pociągiem. Za chwilę się będziemy przysiadać do autobusu. I koniec tego dobrego, a wiecie co wam powiem jako ciekawostkę? Ludziom jest zawsze mało, bo właśnie się dowiedziałem, że jutro będą manifesty. Tutaj będzie strajk. Będą blokować właśnie pociąg do Machu Picchu, a wszystko dlatego, że uważają, że można wpuszczać więcej chętnych turystów do Machu Picchu, przez co zarobią jeszcze więcej. Jak widać, zawsze mało. Tacy są ludzie. No dobrze, polecamy gorąco Machu Picchu. Wracamy, idziemy spać. Jutro kolejny dzień w Cusco. Do zobaczenia. Mozo Pacha, Pachamama.